San José del Guaviare to wrota Amazonii. Jednakże zapewniam Was, że w dzisiejszym odcinku zobaczycie więcej niż tylko mnie chodzącego po dżungli. Zapraszam! Dzisiaj razem z lokalnymi przewodnikami zobaczycie dziurawe skały i różowe rzeki. Dowiecie się, jak przetrwać w dżungli i usłyszycie niesamowitą historię Don Luisa, ale na sam początek Serranía de la Lindosa i Nova Tolima. Warto było wspiąć się pod tą górę, bo naszym oczom ukazują się spektakularne rysunki skalne. Jak stare? El lugar tiene una aproximación de 12.600 años. Los arqueólogos hicieron capa sobre capa, en profundidad va arrojando una fecha diferente. La tinta que utilizaron para dibujar viene del óxido de hierro de la roca. Al rayar una roca suelta un polvillo y al calentarse se va enrojeciendo, entonces lo plasmaron. Es un libro. Nos transportamos al pasado y yo miré una serpiente grande. Me causó tanta impresión, vine y lo plasmé acá. De alimentación, el chigüiro, este animal grande, como es un animal muy importante, lo plasmamos acá. El nombre del Guaviare lo sacaron pues por el río. Guayabero, Ari, se unen los dos ríos y nace el río Guaviare. Así como la representación de la gran serpiente de dos cabezas. Okej, ale gdzie właściwie jest to Guaviare? Kolumbia jest zbiorem różniących się od siebie regionów. Mamy afrokaraibskie wybrzeże, euroindiańskie Andy, na południe krowo i roponośne Llanos i dalej Puszczę Amazońską. Guaviare leży na granicy tych dwóch ostatnich. Mapa pokaże Wam, że drogi dojazdu z reszty kraju kończą się właśnie tu. Izolacja regionu sprawiła, że podczas wojny domowej królowało tu bezprawie. Dla gringo porwanie dla okupu to najlepsze, na co mógł liczyć. Dziś jest o niebo lepiej, choć nie udało się posprzątać wszystkich brudów. Cóż, kokaina to wciąż lukratywny biznes. Zawsze najlepiej zasięgnąć języka u miejscowych. Oni wiedzą, których miejsc się wystrzegać. Ale że turystyka, jakkolwiek skromna, to zawsze dochód, główne atrakcje są dostępne. O publicznym transporcie mogę zapomnieć. Najlepszym rozwiązaniem jest wynajęcie taksówki jako prywatnego przewoźnika. Byłem przed chwilą w wiosce, która powstała dlatego, że niestety ze względu na konflikt i wojnę domową w Kolumbii ci ludzie musieli opuścić swoje ziemię. Nie chcieli, żeby ich filmować, dlatego też opowiadam Wam o tym teraz. Od 20 lat żyją w warunkach, które dla nas wyglądają jak kemping, ale dla ludzi dżungli są w miarę normalne, czyli spanie w hamakach czy gotowanie na wolnym ogniu. A co gotowali? No, mogę Wam powiedzieć, że niektóre dzieci będą miały dzisiaj małpę na obiad. Jak widać, nie jest różowo. Skoro mowa o różu, słynne Caño Cristales znajduje się obecnie poza zasięgiem zwykłego człowieka ze względu na konflikt w rejonie, w którym się znajduje. Jednakże w rytmie przygody docieramy do miniaturowego Caño Cristales, które zaraz zobaczycie wraz ze mną i z przewodnikiem Jordanem. Tenemos el privilegio de conocer y avistar nuestra Macarenia clavijera, que es la misma planta que hizo famosa a Caño Cristales. La planta tiene unas células que le ayudan en esa pigmentación y son unas llamadas carotenos. Así como nosotros los seres humanos tenemos unas células que se llama melanina, la planta tiene carotenos para defenderse de los rayos ultravioleta y toda la radiación solar. En esta zona, como vemos, hay una cobertura vegetal por los árboles y no le ingresan los rayos del sol, entonces en algunas partes la planta está blanquita o verdecita. La planta en la temporada de verano no la tenemos disponible porque los niveles del agua bajan tan extremadamente que queda el lugar demasiado seco. Hace algo como una especie de hibernación. Cuando llegan las lluvias, más o menos de mayo a junio, vuelven a crecer los niveles del agua y empieza nuevamente a salir la planta. La temperatura del agua no puede ser muy cálida, tiene que ser siempre más o menos fresca, fría, pues porque viene directamente de la montaña. También los minerales que se van lavando de la roca con el paso del agua, de los cuales la planta se alimenta. También la conciencia ambiental de los visitantes y pues seguir visitando los lugares para fortalecer la región y que pues también haya recursos para poder proteger la planta en cada uno de los lugares que está.
Stolica stanu Guaviare, San Jose, liczy około 50 000 mieszkańców. Mniej więcej tyle co Świnoujście. Bodaj jedyną atrakcją jest widok rzeki Guaviare z promenady. Za jedyne 5000 można tu zaparkować samochód, nie łódkę. A oto hoacyny, wyjątkowe ptaki, których pisklęta mają na skrzydłach pazur. To ewolucyjna pozostałość po dinozaurach. Świat przyrody jest to zaiste wyjątkowy. Nuestro mejor árbol. Hace poco la casa de nosotros en madera la pasamos a concreto, a cemento y varilla. Y las vigas que sacamos en la tierra intactas. No les pasó nada, más de 45 años. A to korzenie tego drzewa w poszukiwaniu światła. ¿Cómo lo llamas en español? Cuerpo spin. Le hago una incisión, sale agua y la consumo. Mówi, że małpy. Uno de los atractivos turísticos de la región. Se grabó 2 temporadas de Discovery Channel, Supervivencia al Desnudo, y uno de los frutos que se ven con los que sobreviven los participantes es esta uvita como silvestre que se encuentra en toda la serranía y en los potreros, más que todo en las sabanas, y es totalmente comestible. Słodkie. Taki jagodowy posmak rozpływa się na poliki od podniebienia. Pycha. Rodzaj amazońskiej mięty. Los campesinos con esta hoja es que lijan y brillan automáticamente las partes tiznadas de las ollas. Resulta y pasa que los grupos subversivos como las FARC y eso también en algún momento las usaron para lijar y brillar sus armas, porque pues la humedad en las selvas del Guaviare son demasiado altas, entonces tienen estos problemas. Cada vez que las llegamos a molestar, pues salen las hormiguitas a ver qué es lo que pasa, quién me molesta, y empiezan a proteger la planta. Y pues la planta le agradece a la hormiga ofreciéndole hospedaje en estos pequeños caparazoncitos o cucuruchos. ¿Lo hacen las hormigas? No, es parte de la planta. Najlepsze historie to nie te, które opowiadam, a których słucham. Szum wody zagłusza momentami słowa Don Luisa, dlatego pozwólcie, że posłużę za lektora. W roku 1992 powstał ruch młodzieżowy na rzecz Guaviare. Była to odpowiedź na brak perspektyw i zacofanie regionu. Po ukończeniu szkoły młodzież miała tylko 3 czy 4 możliwości. Dołączenie do bojówek chroniących kartele kokainowe, zostanie policjantem, pójście do wojska albo zostanie łowcą głów, bo w tamtym okresie płacono 2000 za głowę. Chłopcy, którzy nie chcieli iść żadną z tych dróg, wpadli na pomysł założenia organizacji młodzieżowej, która da im nowe szanse. Wystawili swojego kandydata w wyborach do Rady Miasta. Miało miejsce wydarzenie historyczne, gdyż kandydat został radnym. Rząd kolumbijski uznał, że to musi być członek nielegalnej partyzantki. Ministerstwo Obrony Narodowej rozkazało zinfiltrować grupę. Przez 3 lata tajny agent brał udział w życiu grupy, zanim zorientowano się, że był kretem. W roku 1994 członek ruchu młodzieżowego na rzecz Guaviare przebył całą długość Serranía de la Lindosa, mając na celu uświadomienie ludzi o konieczności zmian. Podczas tej wyprawy zobaczył formację skalną, która dzisiaj zwana jest Bramą Oriona. Ta osoba to ten sam człowiek, z którym teraz rozmawiasz. Co zaczynam rozumieć podczas pobytu w Kolumbii, w Guaviare staje się oczywiste. Ludzie mają dość przemocy i życia w strachu. Wolą celebrować piękno swojej ziemi. W Guaviare możemy podziwiać piękną naturę w jeszcze wielu innych jej odsłonach. Jednakże muszę coś zostawić na inne odcinki Rytmu Przygody, czyż nie? Dlatego dzisiaj żegnam się z Wami ciepło i widzimy się, kiedy poczujecie w sercu Rytm Przygody. Na razie. Subskrybujcie Rytm Przygody.